Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmujemy się moim kolejnym mocem. No ostatnio jakoś tak dużo ich się nazbierało, ale to przez to, że zbierały mi się te moce od dłuższego czasu i tak wyszło, że chociażby SMK zbudowałem już we wrześniu, a film mieliście dopiero jakiś miesiąc temu. No i akurat teraz mam czas, żeby trochę więcej o tym ponagrywać, ale to jest nieważne. Co my tutaj mamy? Jest to BTSW i tak BTSW, nie BTSV. Jest to podobny przypadek jak z kawukami. Niektórzy mówią na nie KV, a tak naprawdę powinniśmy po polsku normalnie mówić na nie KW. Jest to związane z tym, że ten kryptonim, jak sobie go rozwiniemy, oznacza dosłownie bystrochodny i tank Stalin Woroszylow. No i Woroszylow, jak słyszymy W, no to po prostu piszemy w polskim W, a nie V. Dobra, jak już mamy to wszystko za sobą, w sensie wiecie, nie, niech tam sobie każdy mówi jak chce, ale generalnie bardziej poprawnie powinno się mówić właśnie BTSW. No to skoro już to mamy za sobą, to może przejdziemy do krótkiej historii tego czołgu, co to w ogóle jest. Pewnie wielu z Was o nim w ogóle nie słyszało. No jego historia nie jest specjalnie zawiła, dlatego na szybko teraz ją Wam przybliżę. Generalnie jest to czołg, który został stworzony na podstawie BT-7 i tutaj dosyć sporo kształtów jest zauważalnych, wspólnych właśnie z tym BT-7. Przede wszystkim podwozie, układ jezdny, ale został tutaj zastosowany pancerz pochylony. Praktycznie każda powierzchnia, którą dało się zamocować pod skosem, została właśnie w taki sposób przymocowana i no, jest dosyć mało tutaj takich prostopadłych płyt pancerza. O co chodzi? Generalnie w tamtych czasach na całym świecie tworzyło się czołgi z pancerzem prostopadłym i próbowano je po prostu pogrubiać na tyle, ile to było możliwe, na tyle, ile pozwalał na przykład silnik, trakcja jezdna ogólna, czy też nasz przemysł. No wiecie, różne to miało swoje przyczyny, a tutaj Sowieci doszli dosyć szybko do takiego wniosku, że pancerz pod jakimś kątem daje zdecydowanie większą możliwość rykoszetowania pocisków, pomimo posiadania dokładnie takiej samej grubości. No na szybko jest to po prostu związane z tym, że pocisk, kiedy trafi w taki pancerz, ma znacznie dłuższą drogę do przebycia i jest po prostu większa szansa na to, że od tego pancerza się po prostu odbije. No i też tutaj mieliśmy dosyć cienkie płyty pancerza, ale były one w stanie odbić pocisk kalibru 45 mm, gdzie w tym czasie, na przykład w Niemczech czy też w Wielkiej Brytanii, możliwości były dokładnie takie same, tylko że tamten pancerz był po prostu grubszy. I też nie da się nie zauważyć, że był to niejako ojciec rodziny czołgów T-34, gdyż tutaj no, dosyć sporo tych kształtów się ze sobą pokrywa. No i faktycznie Nikolaj Cyganow, który odpowiadał właśnie za kształt tej konstrukcji, później uczestniczył w tworzeniu czołgu A-20 oraz A-32, które to bezpośrednio później wychodziły w czołg T-34. Ale o czołgach A-20 i A-32 może jeszcze kiedyś sobie opowiemy, bo z nimi też jest dosyć ciekawa historia. No i jeszcze na koniec jak powiem, że powstały dwa prototypy tego czołgu. Były one testowane, ale po prostu je porzucono, bo stwierdzono, iż pójście w czołgi T-34 jest ważniejsze niż dalsze rozwijanie czołgów BT. A więc tak, skoro mamy już ten wstęp historyczny za sobą, no to e, mój model. Wiem, że tutaj dosyć sporo kształtów się ze sobą nie pokrywa względem planów, ale starałem się jak mogłem. Zresztą to nie jest absolutnie prosta bryła do wzorowania. No i wyciągnąłem z moich klocków tyle, ile się dało. Innych pomysłów na rozwiązanie takiego właśnie pancerza nie miałem, tylko właśnie no to, co tutaj widzicie. Generalnie tutaj samo podwozie jest dosyć podobne do tego, które zrobiłem w BT-7 jakiś czas temu. Czy coś jeszcze na wstępie chciałbym powiedzieć? Chyba nie. Do detali później przejdziemy, co mi się tutaj nie udało jeszcze zrobić tak jak chciałem, więc no co, zaczynamy, tak? Przednia płyta jest klasycznie pod kątem, tak jak każda praktycznie płyta, z wyjątkiem stropu i wieży, ale o tym będzie później. Może jeszcze tak, gąsienice, one są faktycznie zbyt duże i tutaj nawet widzicie, że bardzo duży luz jest na nich, ale jakbym zrobił mniej, w sensie jedno ogniwo mniej,
no to by się one ze sobą nie spinały, no i przez to muszą tak po prostu wisieć. Ale to jest tylko model taki, wiecie, żeby sobie stał. Nie jest to absolutnie, nie wiem, model do jakiejkolwiek zabawy czy coś takiego. Zresztą nawet jakby Kobi kiedykolwiek wydało ten model, to ani on nie byłby wytrzymały, to po pierwsze, a po drugie, no nie byłby pewnie aż tak ładny jak mój, mimo że wiem, że i tak ten nie jest jakoś specjalnie, no, bliski ideałowi, ale starałem się po prostu jak mogłem. I też te względy zabawowo-wytrzymałościowe nie grały tutaj zbytnio dużej roli, po prostu chciałem zrobić sobie właśnie taki model na półkę, żeby on dobrze wyglądał, tak? A poza tym szczerze nie wierzę w to, żeby Kobi zrobiło BTSW kiedykolwiek, chociażby za mojego życia, bo no nie jest to specjalnie popularny czołg i też nie jest zbytnio łatwy do odzorowania, więc ja się po prostu tego nie spodziewam i też miałem jakby takie swoje przyzwolenie do tego, żeby zrobić właśnie coś takiego. Chociaż no dosyć często to robię w swoich modelach, ale tutaj jest to jakby szczególny przypadek, tak? Mm. Dobra, bo miałem mówić o tym modelu. Się tak rozgaduję filozoficznie. No tak, więc tak. Z przodu tutaj widzimy lampy. One są niestety bez kloszy, ale jakoś ciężko było mi tutaj coś innego zamontować. Cała konstrukcja, no jak już mówiłem, jest dosyć wiotka, ale tutaj za boki mogę go jakoś dosyć dobrze chwycić i on się nie rozleci. I z czego tutaj jestem zadowolony? No przede wszystkim z tej przedniej płyty, bo zobaczcie, że ona faktycznie ma taki kształt, jaki powinna mieć. Tutaj te skosy na boku, tutaj to złączenie z tą, powiedzmy, przednią górną płytą, jeszcze tą wyższą. Tutaj też mógłby się znaleźć nadruk włazu kierowcy, bo on był mniej więcej w tym miejscu, tylko taki, no wiecie, taki trochę udziwniony. Dolna płyta wygląda w ten sposób. Tutaj na niej też są zamocowane oczywiście koła napinające. No i zobaczcie to, tylko żebym go nie rozwalił, że ta przednia płyta jest pod kompletnie innym kątem niż względem w sensie tej górnej płyty. Ona nie jest tutaj jakby nie mamy 90 stopni, tylko tu jest faktycznie kąt ostry i z tego jestem bardzo zadowolony, jak to wszystko udało mi się tutaj wpasować. No, zobaczcie sobie po prostu na instrukcji, jak to wygląda, bo no, jestem naprawdę z tego dumny. Zobaczcie, tutaj jeszcze te elementy są widoczne, one są tak przyblokowane i faktycznie ona się specjalnie tam nie rusza, a faktycznie trzyma dosyć dobry ten kąt i no, jestem po prostu dumny z tego rozwiązania. Z tymi gąsienicami będzie faktycznie zabawa na tym odcinku, ale nieważne. Dalej, co my tutaj mamy? No oczywiście bok, który wygląda w ten sposób i od boku ten czołg naprawdę wydaje mi się, że wygląda dosyć dobrze. Możemy sobie podnieść nieco te fartuchy, powiedzmy. Chociaż nie wiem, jakoś mi się to... O proszę. No to tam teraz widzicie, że ta główna konstrukcja jest dosyć wiotka, nie jest specjalnie gruba. No dosyć sporo tutaj miejsca po prostu potrzebowałem, żeby zamontować te płyty pod skosem i one faktycznie tutaj specjalnie nie ocierają o te gąsienice, no tylko inne elementy mi ocierają, ale poza tym wydaje mi się, że jest nawet ok. Nawet zobaczcie te dolne, te takie fartuchy jego są tutaj zrobione. Myślę, że naprawdę dobrze to wygląda, szczególnie tutaj od przodu. No ale też widać, że ta boczna płyta znacznie wystaje poza ten przedni pancerz i powinno być wręcz odwrotnie, że właśnie ten przedni pancerz zakrywa tą przednią część tego bocznego. No ale niestety mi się to nie udało. Próbowałem tutaj też zrobić to wszystko z notem, ale szybko okazało się, że jednak to będzie zła decyzja, ponieważ no, ten pancerz boczny byłby bardzo gruby. Faktycznie można by było tutaj to wszystko lepiej spasować między tymi płytami, ale jednak sobie to po prostu odpuściłem, gdyż no i tak już tutaj dosyć sporo miejsca ten pancerz boczny zabrał, a tak to byłoby to naprawdę bardzo grube i no w efekcie nie wyglądałoby aż tak dobrze. Więc wydaje mi się, że jak na razie jest to jedyne rozwiązanie, jakie się dało tutaj po prostu zastosować. Tutaj na boku też mamy takie skosy, one miały odpowiadać za wentylację.
tego przedziału silnika. Mamy tutaj też klapkę do silnika. Możemy sobie ją otworzyć. Tylko ona jest dosyć napięta. Więc mogę coś tutaj O, dobra. No i tam mamy silnik, dosyć prosty. Jakoś specjalnie się nie starałem w odzorowywaniu jego, ale myślę, że takie coś powinno wystarczyć. Tutaj mamy też ogniwa gąsienicy zapasowe takie. One, zobaczcie, tutaj jeszcze ta płyta jest lekko pod skosem. Nie jest to taki ostry skos, jaki powinien być w oryginale, ale no chociaż cokolwiek tutaj zrobiłem. I też tutaj z tej płyty na zawiasie powinny wychodzić takie skosy i to się tutaj powinno tak schodzić z tą boczną płytą, ale niestety mi się to nie udało. No i jest po prostu takie rozwiązanie. Tutaj też zobaczcie, jest dziura, ale no nie mogłem jej jakoś inaczej zaślepić, więc no jest tak. Też tutaj mamy z tyłu bodajże skrzynkę, mamy wydechy, mamy zaczepy. Ta dolna płyta też, zobaczcie, jest pod kątem. Z niej też jestem dosyć zadowolony. No i została nam wieża. Tutaj jest dosyć sporo rozwiązań, takich jak użyłem chociażby w tej małej wieży od SMK, tylko ona jest troszeczkę inaczej wykończona. Tutaj to jarzmo jest, wydaje mi się, że troszeczkę szersze. Tutaj też na tym dziale zamontowałem taki reflektor. One powinny być w 2 sztukach, ale jakoś nie wiedziałem, jakie po prostu tutaj wczepić, więc jest po prostu jeden. I też to działo powinno być takie cieńsze, jeszcze mniej więcej do tego reflektora, ale no nie miałem takiej po prostu lufy 1/3, więc kolejny raz, to nie moja wina po prostu, ale dałbym tutaj po prostu cieńszą. Tutaj była, zdaje się, kopułka wentylacyjna, no i gdzieś w tym miejscu też był właśnie właz do tej wieży. A sama wieża też powinna być pod mniej więcej takim kątem, ale no rozumiecie, też nie dało się tego w jakiś sposób tutaj dobrze zrobić, więc jest po prostu taka płaska. No i tak widzicie, że to jest po prostu model z kompromisami, który jest ciężki do odwzorowania, nie niemożliwy, jak widać, ale poszedłem tutaj na wiele ustępstw, które powodują, że ten model nie jest idealny, no i prawdopodobnie nigdy nie będzie, ze względu na to, jakie po prostu są te klocki, no i tego po prostu nie zmienimy. To by było chyba tyle, jeśli chodzi o tego moca. Ja jestem z niego nawet zadowolony. Tak jak już wspominałem, nie mam pomysłu, jak inaczej można by było tutaj wszystko rozwiązać. Także jeśli Wam też się podobał, to chętnie zobaczę jakiś pozytywny odzew z Waszej strony. No i co? Na dzisiaj to by było tyle. Dzięki za oglądanie. No i na razie.